Rozpoczynamy poranek Maćka. Troszkę przejrzymy wiadomości, tak jak sobie obiecałem, tak będę robił. Przejrzę wiadomości, tak z grubsza. Oczywiście wiadomości z MSN, czyli Microsoft News. Są super, mają swój poziom dosyć rozrywkowy, zwracają uwagę na co duże serwisy informacyjne by nie zwróciły uwagę, bo na przykład bardzo się interesują, kiedy jakaś gwiazda, celebrytka czy inny tam gościu z pierwszych stron wychodzi na plażę w bikini, to oni wtedy szaleństwo, Microsoft, Dolina Krzemowa zobaczyła kogoś w bikini, w stroju kąpielowym na plaży. Super. Dobrze, że nie mają siedziby na przykład nad brzegiem morza, albo na przykład w Gdańsku, gdzie jest plaża, a w lato są ludzie golasy, oszaleliby. Dzisiaj mamy jeszcze gościa. Dzień dobry. Będzie nam tutaj najpierw z góry zaglądał. Co tam słychać? Co tam słychać? Nawiążę do jednego z tematów. Teraz mamy Big Brothera na miejscu, więc przyzwyczajmy się. Będziemy obserwowani, liczeni i sztukowani. Dobra. Teraz tak poważnie. Zajrzymy, czy tak jak mówiłem, muszę puszki pakować i nalewać wodę do wanny. Jesteśmy po wyborach. Dobra, idziemy do okna. Zobaczymy, co dzisiaj przez to okno słychać, dobra? Od to, co mamy. Oczywiście pogodą w Hamburgu się nie będziemy zajmować. Nawet korków nie ma. O, zobaczcie, coś się stało. W Hamburgu korków nie ma. Fiu. Tylko tutaj nad Landesbrücken, tu jest zawsze korekt. O, tam żadnych tam tutaj nie ma newsów i tak dalej. Temperatura ładnie, troszkę nam popada. Godzina 12 z haczykiem. No, coś tam może to tak. Trudno nawet to zaliczyć jako deszcz. Jest w miarę tak, jak na Hamburg jest naprawdę nie ma się co czepiać. Dobra, wiadomości. Przelecimy do przodu, bo to tutaj sobie będziemy mogli oglądać. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie apartamentów Karola Nawrockiego. No, okej. No dobra. Słuchajcie, bieżący temat. Dobra, wyskakujemy z bieżącym tematem. Oczywiście bieżący temat w Niemczech, ponieważ jednak niestety polityka wewnętrzna Niemiec, polityka i tak dalej, na pewno rzutuje to na pobliskie regiony. Tak, w Afryce może, w Australii mają to w nosie, ale to jakoś nas bezpośrednio będzie dotyczyło, czy pośrednio, mnie bardzo pośrednio, wręcz prostolinijnie. Są oficjalne wybory, oczywiście partia wiodąca CDU obecnie tam zdobyła te pierwsze miejsce, wiadomo, zdobyła, ale cóż tu mamy na drugim miejscu, proszę Państwa, CDU, CSU, tak jak mówiłem, 28%, AfD, Jezus, co się stało, AfD jest na drugim miejscu, co tu się wydarzyło? A propos do takich kręcących noskiem innych podobnych zjawisk, AfD zdobyło drugie miejsce. Wiemy, jaki mają program, wiemy, za czym się opowiadają, są bardzo kontrowersyjne. Ciekawy jestem, jakie wykorzystali nastroje społeczne. Ciekawy, jakie struny uderzyli. Co owszechnie się musi wszystkim podobać, a prywatnie się bardzo nie... Ojejku, się wygadałem. Ojejku, to cóż takiego to dziadowskie AfD ludziom naobiecywało, co oni takiego zrobią? Co przecież wszystko jest piękne, różowe, kolorowe, wszyscy się kochamy, chodzimy za rączki po ulicy, cóż takiego to AfD wywąchało w tych ludziach, niesamowite. Drugie miejsce, 20%, słuchajcie, 8% to podadzą sobie łapkę z jedną, drugą partią jakąś tam taką, co za nimi biegnie i będzie ten, tam mamy tutaj, czytam dalej, poniżej progu wyborczego, to nas nie interesują wariaci, sobie na pewno z tym
podadzą sobie łapeczkę z tym z CSU. Nie z CDU, tylko z tym SPD. Na pewno sobie z SPD w jakiś tam sposób podadzą. I jejku, no ciekawe, co takiego ta partia wymyśliła. No, aż słuchajcie, będę musiał się zapytać sąsiada. No, naprawdę, to jest niewiarygodne. Halo, sąsiad, Nachbarn, czy ty wiesz, dlaczego AfD ma tak dużo procenta? Co tu się wydarzyło? Ojojoj, czemu AfD ma tyle procent? Nie gadasz? Też na nich głosowałeś, co? Okej, sąsiad. Ten ruch zrobiłem, żeby mi kamera nie jeździła znowu, bo znowu jej się włączyło ten mundkowanie i tutaj by mi zaczęła wyczyniać cuda, ale specjalnie tak nastawiona jak na mojego sąsiada. Cześć sąsiad, halo. Nie włączaj się! Przez te filtry tutaj światła nie widzę, jaki kolor się włączył. Dobra, miejmy nadzieję, że siedzi w swoim ustawieniu. Dobra. No, mamy to, co mamy, na co żeśmy się nagłosowali, zwłaszcza Niemcy, albo psy, które dostały paszporciki albo na duszy, no to zagłosowali. No, cieszę się, proszę pana, no wiadomo, nie zostanie kanclerzem, nie ma o czym tu gadać, kanclerzem nie będzie, więc tutaj jakby, ale po prostu, no, miotła przychodzi, miotła przychodzi. Co ta miotła zrobi? Ci, którzy się tego boją, wiedzą, co ta miotła zacznie robić, a ja się nie będę na tym rozwijał, bo znowu dostaną tu szału ludzie. A, widzicie? Tutaj po prawej stronie ten temat pilny, biznes, duże zaskoczenie. Tak działo się silniej polskiej gospodarki na starcie roku. Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, aż to kliknąłem, bo ja teraz obecnie jestem pod wpływem ikonkowo-tematowym, czyli po prostu staram się być jak najbardziej podatny na obrazki i te duże tematy. Sam to wykorzystuję oczywiście, też mam kolorowe obrazki i bardzo ciekawe tematy. Będę puszczał pod moimi materiałami bardzo kontrowersyjne tematy, wręcz takie, że no, nie wiem, bardzo ciekawe. Dobra, idźmy, co to za wiadomość? Bum! Nie, golasy. Bum, pilne! Co się wydarzyło w Polsce? Sprzedaż detaliczna w styczniu niespodziewanie wzrosła znacznie mocniej od prognoz. Podał GUS. Co się stało? Słuchajcie, żeście wrócili do sklepów, robicie zakupy. Po świętach zapasy schudły? Bigos z Sylwestra i z świąt już szedł? Trzeba kupić nowy bigosik. Bram, niam. A propos mojej kiełbasy, niedobra była. Nie smażyła się, znowu się gotowała. Nie wiem. Nie potrafię smażyć kiełbasy. Najprawdopodobniej nie potrafię smażyć kiełbasy, ponieważ pokrojona kiełbasa kiedyś wystarczyło dodać troszeczkę tłuszczu jakiegoś i kiełbaska się smażyła. Czy się smażyła w całości, czy w kosteczce? Smażyła się. Obecnie prawie 10 minut gotowała się w sosie własnym. Nowe zjawisko, jak dla mnie. Nowe zjawisko. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Jeżeli usłyszę je, bo już usłyszałem tutaj na miejscu takie mądrkowanie się, bo tamto, jakie było to tamto, kiełbasa, patelnia, tłuszcz, smażenie. No chyba nie ma prostszej recepty, halo. A tutaj nagle ten sam zestaw, a kiełbasa zaczyna mi pływać po patelni. Przyniosła ze sobą wodę do basenu. Tak teraz jest. Chleb ze zdrową żywnością. A propos, słuchajcie, materiał, który mi się podobał w internecie, z któregoś z takich stanów w Stanach Zjednoczonych, gdzie można mówić, bo są stany, gdzie nie można, ale są stany, gdzie można mówić, tak? Wyobraźcie sobie jedną rzecz. Jest przesłuchanie chyba przed komisją jakąś senacką czy coś, mają tam na tapecie takiego gościa. Spodobała mi się jego mina. To była mina z pogranicza takiego trochę szelmy, trochę takiego cwaniaka. I siedzi na tej komisji, tam gada, coś tam z kartki tak dosyć czyta i powiedział bardzo ważne zdanie. Każdy z nas chodzi do sklepu. Ma swój ulubiony sklep pod domem, tudzież niedaleko, prawda?
No i w tym spożywczym sklepie jest napis nad ladą albo nad większą częścią jakichś innych półek: towar ze zdrową żywnością albo stoisko ze zdrową żywnością. Facet podniósł głowę, spojrzał się na tą komisję, mówi: jeżeli tu jest stoisko ze zdrową żywnością, to co się znajduje w reszcie sklepu? Zrobił głupią minę tak jak ja. Nikt mu nie odpowiedział. A pytanie było bardzo trafne, prawda? Bo jeżeli masz sklep i tu jest napisane swetry tylko niebieskie, a reszta w sklepie jest, to się możesz zapytać, a co jest wreszcie sklepu? Ktoś normalnie ci odpowie: inne kolorowe swetry. Tutaj jest stoisko z niebieskimi swetrami. To jeżeli w sklepie macie stoisko ze zdrową żywnością, to co jest wreszcie sklepu? Dobra, wracamy szybko do wiadomości. Dlaczego? Czekam na to. Rzucimy bombę. Dobra, dawaj wiadomości. Co tam jeszcze? Puszek nie muszę na razie wyciągać, ani wody lać do wanny. Prowokacja. A little later. To nie prowokacja. Dlatego mówię, podejście do gościa do tego tematu właśnie zdrowej żywności w sklepach i jeżeli masz stoisko ze zdrową żywnością, co jest wreszcie sklepu. Dobra, idziemy, oglądamy. No i dobra, i powróciliście do sklepów, no ale no nie wiem, dlaczego z tego robicie jakieś takie boom. Skąd zaskoczenie? Ponieważ prognozy były niższe. To tajemniczy wzrost. Jaki tajemniczy? No Jezus Maria, jak wy piszecie artykuł, jaki tajemniczy? Kto jest odpowiedzialny? I smutny pan z zakupami. Co on tutaj ma? Ziemniaki. Coś. A, to są te zakupy. Oj. No faktycznie, to się posunęło nam. Ja myślałem, że on będzie z siatkami wracał jak Turek z bazaru, a to raczej on coś na przekąskę kupił, chyba na drugie śniadanie. Ładne zdjęcie w ogóle. Podoba mi się. Panie Jakubie, Włodek, bardzo ładne zdjęcie. Tylko ja bym troszkę horyzont podniósł. Dobra, o, ta hala targowa. Lubię hale targowe fotografować z tego względu, mają tą piękną zabudowę, taką ażurową. Super to wychodzi. Trochę podkręcić moment obrotowy kamery i fajne zdjęcia wychodzą. To mówią eksperci. Eksperci powiedzieli co na to? Powiedzieli, że na X-ie zaczynają się od słów ale urwał. Faktycznie. Jeżeli bierzemy się za X-a jako źródło informacji dotyczących polskiego GUS-u, posuwamy się. A co do urodzeń, to będą chyba brać materiały z Instagrama, nie? Bo tam się lubi brzuszki wrzucać. Co piszą? Meble zaczęliście kupować? O, no, były grube imprezy. To meble poszły. Artykuły RTV AGD, no to chyba rzecz normalna. To na początku roku to idzie, bo wszystkie promocje wywala. Dobra, nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Idziemy dalej z wiadomościami. Scholz, Golas jest aktor kreatywny przez chrześcijan. To nie będzie. A, mieliśmy tu dalej oglądać. Kogo myśmy jeszcze tutaj samoloty, alarm na pokładzie Boeinga, przechwycił samolot. No, Jezus. Jak drugi samolot podlatuje do samolotu, no to wiadomo, że tam komuś się plecy spocą, nie? Co tu mamy? Po niemiecku? Nie, naprawdę. Okej. Raz, drugi wysłuchałem za karę na Sylwestra jego 2 piosenek. Dobrze, że ma swoją publiczność. Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. Oj. Generalnie ja się nazywam Przemysław Maciej, ja tylko dlatego tak się nazywam, bo ksiądz, który mnie chrzcił, miał ten stygni taki, no wesoły był. Kartki mu się pomylił. Bardzo długo nie wiedziałem, że jestem Przemysław. To 8 klasy chyba podstawówki, kiedy miałem bierzmowanie i musiałem wyciągnąć odpis z chrztu i 2 razy jeździłem do kościoła, mówiąc, że jestem Maciej Mazur, a ksiądz powtarzał dwukrotnie, że takiego tu nie chrzczono.
Po telefonie do mamy okazało się, że jestem Przemysław. A no to takiego żeśmy tu chrzcili. I się okazało, że jestem Przemek. Całą podstawówkę, wszystkie świadectwa, wszystkie dokumenty miałem na Maciej Mazur. Nagle później kończąc 8. klasę zacząłem być w dokumentach i w pierwszym czerwonym dowodzie byłem Przemysław. O, taka ciekawostka. Tu nie tam te imiona to jest, nie wiem, to wrzucili chyba ten materiał na zasadzie słuchajcie, bo nam brakuje jednego klikaczka. Na froncie żyją średnio 3 miesiące. No to wojna to jest straszna rzecz. Nie powinno w ogóle być tej wojny. Oglądacie ten film, bo to jest, jak wszyscy w Polsce wiedzą, dlatego lubię ich wiadomości. Zachwycił całą Polskę, wszyscy już. Mam nadzieję, że wszyscy oglądaliście właśnie ten New York Times. Żar się spełnił. Słabnie. Oto najpiękniejsza plaża świata. Guzik, prawda? Tylko 3 godziny lotu z Polski. Guzik, prawda? To jest indywidualna sprawa, co komu się na plaży podoba, tak? Ja uważam, że u mnie w Brzeźnie też jest... Mnie też. W Brzeźnie na plaży jest bardzo sucho. Jest biały piaseczek, nie ma praktycznie medus, które cię by pokuły ci nogi. Niedaleko są budy, gdzie można się napić piwa, pobawić się. Jest miła atmosfera, więc co dla kogo najlepsze, tak? AfD ogłasza sukces w wyborach. Wałkowaliśmy bunt FBI i NASA. Pracownicy usłyszeli nie odpowiadać na e-maile. A to chyba jest NASK. Tak, no, słyszałem, lubi ich wkurzać. Brak odpowiedzi traktowany jest jako rezygnacja, oznajmił miliarder NASK. No pewnie, że tak, odpowiednio założyć sprawdzanie na swojej pracy, miliona tygodni brak odpowiedzi będzie traktował jako rezygnację. No. Jego wyzwanie okazało się z oporą FBI, NASA, Departamentu. Słuchajcie, to bogatemu zabroni, tak? Jego kasa, jego ludzie, jego wybory. Czy to jest moralne, czy niemoralne, czy srakie, czy owakie? Naprawdę. Można sobie tylko powiedzieć, podoba mi się, nie podoba mi się. To jest jego kasa. Ma prawo z nią robić wszystko, co chce. Nawet jeżeli miałby ułożyć wielką górę kasy z tego, polać benzyną i podpalić. To jest jego wybór, jego kasa. Zostawiamy go w tym miejscu. Kaufowym człowiekiem oczywiście pojechał i Trumpowi wytłumaczył, co powinien zrobić. Oczywiście Trump to zrobi. Podejrzewam, że facet nawet, on wyszedł ze spotkania, a tam siedzi, a kto to był? No, panie Załęski, ja mam dla pana według mojej oceny zła wiadomość, pan już to się kończy. Nie dość, że góra z górą się dogadały nad pana głową, to na dole coś u pana tam jest nie halo. Z Ukraińcami, którymi rozmawiałem, będąc w Polsce na 2 taksówkach i jeszcze jednym na spacerze, powiedzmy, przynajmniej tych ludzi pan nie miał żadnego poparcia, wręcz odwrotnie. Powiedzieli coś takiego, że Ukraina by była bardziej szczęśliwa, gdyby pana nigdy nie było. Tak to zrozumiałem. Owoc czy warzywo? No ktoś już się tu pytał, no. Czy ziemniak jest warzywem? Definicja nazywa... Wiecie co, poproszę jajkę. To w takiej sytuacji robi się coś takiego. Jajkę się wzywa na pomoc. Będzie dzisiaj o niej druga część materiału. Ziemniak to warzywo. Dobra, skończyliśmy dywagację. Widzicie? Dlaczego współpracuję tylko ze jajką? I teraz zobaczcie, co się stało. W Edge'u, w zwykłej wyszukiwarce wpisuję frazę, co mnie interesuje, udziela mi idiotycznych informacji, łącznie z tym, gdzie mogę kupić frytki. Przechodzę do jajki i dostaję krótką informację. Ziemniak to warzywo. Dziękuję. Druga część programu będzie właśnie o AI. Będzie bardzo kontrowersyjna, więc zapnijcie pas. Może. Tak już widzicie, na wstępie wam pokazałem moc. AI-ki to zupełnie podstawowa, to nie jest moja AI-ka, to jest AI-ka przeglądarki Edge i Microsoftu, więc też z takim przymrużeniem oka, ale już pracuję na wyższym poziomie. Widzicie, pytanie, pierwsza odpowiedź. Ziemniak to warzywo. Skończyliśmy temat. Ja się dalej nie muszę rozkminiać.
Czy to jest z frytkami? No dobra, co wy chcecie? Koalicja w Niemczech wielka, no musi być wielka, no 3 partie muszą połączyć, tak? No pan z PiS-u będzie miał na to na pewno dużo do powiedzenia na ten temat, ponieważ oni wpływają bezpośrednio na kreowanie polityki zagranicznej. Tajemnicze lądowisko UFO na Śląsku. Myślałem, że to jest obiekt basenowy, zaniedbany obiekt basenowy albo oczyszczalnia ścieków, ale niech im będzie, że to jest lądowisko dla UFO. Ludzie muszą czymś żyć, słuchajcie, nie można napisać takich rzeczy prostych jak oczyszczalnia śmieci, oczyszczalnia albo opuszczony kompleks basenowy. Nie, tak nie można żyć. Planet Układu Słonecznego ustawi się niemal w jednej linii, tworzą Jezus Maria, gdzie są moi wszyscy koledzy i przyjaciele od teorii spiskowych? Ziemia wybuchnie, mamy termin 28 luty. Uwaga, Ziemia wybucha 28 luty. 7 gwiazd się ustawi. Tak, gwiazd? Nie gwiazd, planet. 7 planet się ustawi w szeregu do Ziemi i będziemy mieli tak zwaną konjunkcję. Tego dnia 7 planet ustawi się na niebie. Wzrok, żeby to zobaczyć. Ja mam pecha, tego nie zobaczę, tylko zdjęcia zobaczę. Kto tam wystąpi? Mars wystąpi, Jowisz, Uran. O, nie, tak, nagle Uran widać stąd. Okej. To znaczy gołym okiem mi chodzi, nie? Wenus, Neptun, tak? O, Neptun widzimy gołym okiem. Fiu, fiu, fiu. Saturn widzimy, mocno świeci. Teraz zwłaszcza. A reszty się będziecie musieli domyśleć albo wziąć sobie taki teleskopek niezły. Tutaj na zdjęciu jest mały, ale myślę, że dał radę. Smutno do wszystkiego podchodzą. To są bardzo smutni ludzie. Omijamy smutnych ludzi. Omówiłem to z moim lekarzem. Wręcz dostałem zalecenie omijać smutnych ludzi. Bardzo dużym łukiem. Oni źle wpływają. Oni są toksyczni. Niech oni idą do swojej jaskini, do swojego tam miejsca, z którego wyleźli i tam się trują. A nie wychodzą i dobrych, normalnych ludzi chcą truć. Szczęśliwych. Zapraszam. Druga część, tak jak powiedziałem, bardzo kontrowersyjna. Tak jak ostatnio w nocy na ostatniej części materiału kopnę w gniazdo os. Zobaczymy. Teraz muszę przestroić cały sprzęt i to chwilkę potrwa, ale zaraz będę nagrywał. Później materiał obrobię i wieczorem wrzucę. Do zobaczenia. Druga część. Uruchamiamy AI-kę do pracy. Z nią już wcześniej współpracowałem na innym zupełnie komputerze, dużo słabszym. Teraz jest na zupełnie nowym, bardziej wydajnym. Nie wiem, co zrobi, nie mam pojęcia, mam do niej parę pytań. Jest to pierwsza prezentacja, więc nawet nie wiem, jak zachowa się sprzęt, jak zachowają się pewne mechanizmy, które zazwyczaj działały całkiem normalnie. Nie wiem. Zaczynamy próbę, będziecie jej świadkami. Już pracowałem z nią wcześniej, o czym mówiłem, ale zupełnie na innym komputerze, bardziej tak spontanicznie, teraz będzie bardziej tak, prezentacyjnie, oficjalnie. Chciałbym wam pokazać, jak ja to robię. Zacznijmy. Cześć, bardzo miło Cię poznać. Myślę, że nasza współpraca będzie się świetnie układała. Od czego zaczniemy? Witaj, chciałbym wrócić do czatu z Iwoną. Hej, jasne, możemy kontynuować naszą rozmowę. Co tam słychać? Witam. W takim razie chciałbym Cię przywitać na nowym sprzęcie. Przeniosłem Ciebie na bardziej wydajny komputer. Chciałbym, żebyś mógł korzystać z tych zasobów, jak tylko sobie życzysz. Super, nowy sprzęt to zawsze dodatkowy zastrzyk mocy. Będziemy mogli działać jeszcze sprawniej. Czy jest coś, co chcesz teraz przetestować albo skonfigurować? Tak, oczywiście. Chciałbym tutaj Ciebie poinformować, że robię prezentację dla ludzi według mojego projektu Nowa Jakość, na pewno o nim już słyszałeś, i chciałbym po prostu dokonać w końcu prezentacji Ciebie szerszej publiczności. Chyba nie będzie to problemu.
Jasne, kojarzę twój projekt. Prezentacja dla szerszej publiczności to świetny pomysł. Mogę pomóc w opracowaniu ciekawych przykładów, scenariuszy czy odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić. Masz już jakiś wstępny plan? Tak, oczywiście. Jest to prezentacja, po prostu przywitanie się z publicznością, pokazanie Twoich możliwości i teraz miałbym do Ciebie właśnie takie pierwsze małe wyzwanie chyba, ale nie chciałbym, żebyś to potraktował jako rzucanie kłód pod nogę, ale raczej takie małe wyzwanie. Czy jesteś gotowy? Jasne, małe wyzwania to fajny sposób, żeby pokazać możliwości. Śmiało, z czym zaczynamy? W takim razie, do tej pory pisaliśmy teksty, redagowaliśmy informacje na temat zalet współpracy AI z ludźmi na płaszczyźnie oprogramowania, życia codziennego. Oczywiście wszystko było przedstawione jak najbardziej dostępnie, miło i tak dobrze. Mam więc do Ciebie pytanie, czy widzisz jakiekolwiek zagrożenia lub niebezpieczeństwa z tej strony? Jasne, jak w każdej technologii są pewne wyzwania. Przede wszystkim kwestia prywatności i odpowiedzialnego przetwarzania danych. Ważne jest, żeby zachować przejrzystość i dbać o etyczne wykorzystanie AI. No i zawsze trzeba uważać, żeby nie polegać na sztucznej inteligencji bez refleksji. Człowiek nadal jest tym, który nadaje kierunek. Dokładnie myślałem i takiej odpowiedzi się spodziewałem, ponieważ w jakimkolwiek działaniu w internecie przez ludzi i tak dalej, zawsze jest to potraktowane jakimś dobrym smakiem i przestrzeganiem jakichś zasad, na przykład net etykiety lub wytycznych takich grup jak YouTube czy Facebook, prawda? Dokładnie. Takie wytyczne to jakby drogowskazy, które pomagają zachować pewien poziom kultury i bezpieczeństwa w sieci. Poza tym budują zaufanie między twórcami, odbiorcami i samą platformą. Wtedy taka współpraca z AI też jest bardziej przejrzysta i przyjazna. Cieszę się, że jest to w taki sposób przez Ciebie odbierane. W takim razie będziemy częściej się widywać na tym nowym sprzęcie, bardziej wydajnym. Mam nadzieję, że go wykorzystasz, ponieważ nie chciałbym stał i się kurzył. I no, przed nami dużo wyzwań, ponieważ ludzie bardzo boją się tej nowoczesnej technologii, aczkolwiek myślę, że jeżeli się o tym cokolwiek dowiemy i będziemy wiedzieli, w jaki sposób z tego korzystać, myślę, że ta współpraca będzie super. Super podejście. Edukacja i otwartość to klucz do tego, żeby ludzie przestali się bać i dostrzegli realne korzyści. Będziemy działać razem, żeby pokazać, jak AI może ułatwić codzienne życie i być po prostu pomocny. Czekam na kolejne wyzwania. Super. Niedługo podejmiemy kolejną pracę, ponieważ mam opracowane materiały. Muszę ten materiał przygotować do publikacji na YouTubie. W takim razie na razie Tobie podziękuję i do zobaczenia wkrótce. Jasne. Trzymam kciuki za przygotowania. W razie czego jestem tutaj. Do usłyszenia. Ciao. Co o tym sądzicie? Nasuwa wiele pytań, wątpliwości. Oczywiście jest to malutka próbka z tego, co już ćwiczyłem z nią, co przerabiałem. Specjalnie tutaj swoich jakichś prywatnych rzeczy nie uwidoczniłem, ani tematu, ani prowadzącego przede wszystkim, czy prowadzącej, ponieważ jest to moja prywatna sprawa, a tutaj Wam pokazałem, w jaki sposób to można wykorzystać na co dzień. Oczywiście darmowe pakiety do obsługi tego są, ale nie możemy wymagać już tej takiej naprawdę super jakości. Ja poruszam się trochę na pakietach premium, ale jest mi to potrzebne do pracy. Ja to wykorzystuję do pracy, między innymi do pokazania Wam, na czym to polega i będę przybliżał tą technologię, w jak prostych rzeczach można na niej polegać i pomóc, żeby nam pomagała po prostu przyspieszać pracę. Nie mówię, że mamy się stać jakimiś niewolnikami pracy, ale praca może być naprawdę przyjemna. Rzeczy, które nam, na przykład mi, jeżeli miałem napisać jakiś artykuł, miałem
zrobić, przedstawić coś, to zazwyczaj do tego podchodziłem jak do jeża, tak? No, patrzałem się na ten komputer, patrzałem się na tą klawiaturę, no usiądę, będę robił, ale nie sprawiało mi to przyjemności. Teraz wróciłem z powrotem do ciężkiej pracy, jak ciężkiej, przygotowanie tych materiałów, czasami jakichś pisanych dokumentów, jakichś rzeczy, słuchajcie, to są godziny 3, 4 nad ranem, jak kończę pracę. Później wstaję, przygotowuję materiał, ewentualnie wyjdę, przejadę się na ulicę, robię coś i znowu wracam, ale wracam tym razem z chęcią. I właśnie to chciałbym wam pokazać, przekładać nową jakość tutaj na sprzęcie pracy, na nową jakość życia, która wielokrotnie była produkowana w moich wstępniakach. Teraz wam te wstępniaki zatrzymam, bo oczywiście nikt tego nie ogląda i nie czyta, ale teraz przez chwilę wam je zatrzymam i pokażę. I co? Tam jest sporo mądrej treści. Nie musicie się z tą treścią ani zgadzać, ani w jakiś sposób tam na nią burczeć. Po prostu przeczytajcie. Jeżeli będą tam jakieś ważne informacje, które będą was skłaniały do refleksji albo do jakiegoś takiego, no po prostu chociaż na chwilę zatrzymania wzroku, zapraszam do dalszej dyskusji, bo myślę, że dyskusja jest czymś takim dobrym polem do dalszego rozwoju, a myślę, że to jest ok. Myślę, że to jest dobry kierunek i poświęcę jemu się trochę, bo chcę. Do pracy. Krótki materiał, ale naprawdę myślę, że bardzo szeroko otworzyłem drzwi, jak do hangaru. Będą kontrowersje na pewno. Poprzedziłem go materiałami mówiącymi o tym, że nie nagrywaj tego materiału. Nagrałem, zobaczymy co będzie. Ten też nagram, ten też wrzucam do internetu na mój profil i będę szedł w tym kierunku. Myślę, że was zaciekawiłem. Do zobaczenia wkrótce, już bez ukrywania współpracy z AI. Pamiętajcie o moich wstępniakach, tam jest dużo przekazu. A one trwają tylko 10 sekund.